Witam na kanale Telka24. Prosiliście mnie w komentarzach, żebym pokazał, jak działa Xiaomi TV Box S trzeciej generacji. Zamówiłem go specjalnie dla Was, dlatego Was proszę o łapki w górę oraz obserwacje. Jak tu możemy wyczytać, działa na systemie Google TV. Jeśli mam jakieś jeszcze więcej informacji na opakowaniu, to zaraz zerkniemy. Z tej strony widzę, że mamy 4-rdzeniowy procesor, 32 GB pamięci wewnętrznej, Wi-Fi w standardzie 6, dźwięk Dolby Vision Atmos oraz obsługuje obraz w HDR10+. Dobrze, zobaczymy zawartość opakowania, żebyśmy nie przedłużali tego wstępu. Jak tu widzicie, jeszcze nie był otwierany. Wyskoczył nam TV Box. Jest naprawdę małych rozmiarów. Myślałem, że jest większy, to co widziałem na zdjęciach. Jak tu widzicie, jest mniejszy od mojej dłoni. Z tyłu mamy wejście USB, HDMI oraz zasilanie. Brakuje, jak dla mnie, tutaj wejścia Ethernet, ale naprawdę ten dekoder jest strasznie płaski, malutki. Myślałem, że on troszeczkę większy jest. W sumie nie dziwię się, że nie dali mu tego wejścia Ethernet, ale jak tu widzicie, już powoli zaczyna się palcować troszeczkę. Wygląda mi to, że to będzie później troszeczkę bardziej palcowane, to nie będzie takie estetyczne. Dobra, zobaczmy, co jest więcej w opakowaniu. I nie ma takich gumowych nóżek. Będzie się szurał niestety. Mamy tu jeszcze zasilacz. Zasilacz ma 5,2 V oraz 2,1 A, to nam daje 10,92 W. Tak jakoś nietypowo, że jest 5 V na 2 A, coś w tym typie, a tu jest troszeczkę inaczej. Mamy jeszcze instrukcję obsługi. Krótki przewód HDMI oraz pilot. Zobaczymy, jak ten pilot ma przyciski, czy palcujące się, czy nie. Przyciski są głośne, czy nie, a nie palcujące. Przepraszam Was bardzo. Przyciski są dość głośne. Mamy tutaj specjalny przycisk do Xiaomi TV Plus. Sprawdzimy, jak ta aplikacja działa. Netflix, Prime Video, YouTube oraz do wszystkich aplikacji. Głośniej, ciszej oczywiście oraz do asystenta. Tu mamy joystick do chodzenia po menu. Szkoda, że nie ma baterii. To znaczy, jakieś baterie znaleźć tego TV Boxa. Widzimy, że tak się prezentuje. Troszeczkę mi brakuje tego, jak mówiłem, wejścia Ethernet oraz to, że będzie się szurał. Szkoda, nie dali tu jakiejś gumowej podstawki, byłoby idealnie. Dobra, podłączamy go, zobaczymy, jak działa, czy będzie szybko działał, czy będą działały wszystkie aplikacje, z których ja korzystam. Przed chwilą przeszedłem przez pierwszą konfigurację. Głównie to się robi przez aplikację w telefonie, dlatego Wam nie pokazywałem, jak to robiłem. Nie było tutaj konfiguracji pilota. Zaraz sprawdzimy w ustawieniach, czy możemy tego pilota skonfigurować, żeby robić głośniej, ciszej pilotem, a nie, jak tu widzicie, tym niebieskim paskiem. Nie wiem, czy może to widzicie, czy nie widzicie, ale on po prostu w tej chwili tak sobie troszeczkę lata. Nie chce się dobrze utrzymać, tutaj przewód HDMI go troszeczkę do góry podnosi, jest dość lekki, ale brakuje mi tej gumy, co mówiłem wcześniej. I już chwilkę mam pilota w ręku, troszeczkę mnie ten pilot denerwuje, głównie chodzi o jego klikanie. Myślałem, że nie ma nic gorszego od pilota od dekoderów Polsat Box. Tamte były głośne, jeśli chodzi o klikanie, ten troszeczkę jest głośniejszy według mnie. Nie będę przedłużał wstępu, zobaczymy parametry dzięki aplikacji AIDA64. Jak tu widzimy, mamy 2 GB pamięci RAM oraz 25 GB pamięci wewnętrznej. Oczywiście jest 32 GB, ale z tego zazwyczaj jest około 7 GB przeznaczonych na system, dlatego tego nie widzimy. Jeśli chodzi o procesor, mamy tutaj Cortex A55, 4-rdzeniowy, taktowany 2500 MHz. Tutaj mamy za wyświetlanie odpowiada nam procesor Malik G310. On jest troszeczkę lepszy od Malika G31, czy troszeczkę. Wyczytałem, że około 5 do 6 razy bardziej wydajniejszy, ale jest mniej wydajny niż Malik G35. Jeśli chodzi o Androida, mamy tutaj wersję 14. Sprawdzimy jeszcze prędkość. Tu mamy Wi-Fi w standardzie 6. Mój router też nadaje Wi-Fi w standardzie 6.
Przed chwilą robiłem test, to widzieliście już wynik, zobaczymy, czy drugi wynik będzie podobny, czy troszeczkę gorszy, czy lepszy. Jak tu widzicie, router stoi po prawo od telewizora, ten biały Fritz. O, przy okazji widzicie, testuję taki głośnik firmy Esperanza. Może on jest głównie używany do komputerów. Ja go podłączyłem pod telewizor, żeby sprawdzić, jak on sobie radzi z telewizorem, czy jest lepszy od tych głośników w telewizorze, czy sporo gorszy tego Sambara, co tam troszeczkę w głębi jest, którego kosztował od kilku lat i kosztowało sporo więcej. Dobrze, widzimy prędkość, mamy 250 na 300. Zobaczymy w menu, czy możemy tego pilota skonfigurować. Mi ten pilot troszeczkę przeszkadza, później w podsumowaniu powiem, co mi w tym pilocie najbardziej nie leży. Mamy ustawienia. Tu jest taka nowa funkcja AISR. To jest takie, powiedzmy, wygładzanie, żeby niby, jak będą gorsze filmy, to mi taka, powiedzmy, sztuczna inteligencja będzie poprawiała. Mamy rozdzielczość. Tu mamy funkcję HDR, albo jest cały czas uruchomione, albo wtedy, kiedy tylko tego wymagamy, czy wymagany jest przez dany film. Ja wolę tą wersję, po prostu się wtedy uruchamia, kiedy tego potrzebujemy. Mamy dostosowanie liczby klatek. Zezwalamy na tryb gry, wybór formatu. Mamy tutaj automatyczny, wybór ręczny. Możemy po prostu sobie wybrać. Ja wolę ustawić zawsze w automacie. Niech tam się automatycznie wybiera tryb. Jeśli chodzi o dźwięk, mamy tutaj dwa tryby wzmacniania dialogów. A se uruchomimy, by nam był dialog, lepiej było słychać. Często w polskich filmach słabo słychać głos. Dobrze, przejdziemy do pilota urządzenia. A mamy tutaj konfigurację przycisków, czyli zmienimy tą głośność. Jak tu widzicie na dole działa. Czyli pilota mamy skonfigurowane, będziemy mieli teraz głośność telewizorem, nie tą z boku. Tu jeszcze możemy wejść w system informacje. Jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj Android 14, aktualizacja zabezpieczeń z 1 stycznia tego roku, czyli mamy dość świeżą aktualizację. Oczywiście jest też certyfikat Netflixa. Jeśli chodzi o menu, standardowo mamy tutaj w zakładce do mamy polecane filmy z różnych aplikacji. Mamy dostęp też do aplikacji, które mamy zainstalowane na naszym TV Boxie. Możemy zmienić też kolejność tych aplikacji, żeby były tam, gdzie mają być. W zakładce aplikacji, czyli to jest taki nasz typowy sklep Play, możemy tutaj po prostu pobierać różne aplikacje. Aplikacji kody nie pobrałem jeszcze. Piszemy wyszukiwanie. Kody. Tu mi nie znajduje, ale mi się wydaje, że tę aplikację widziałem gdzieś ją tutaj w aplikacjach. O, tu jest aplikacja Kodi. Ciekawe, czemu tam nie znajduje. Dobra, instalujemy sobie aplikację Kodi. I jeszcze ta aplikacja, tylko nie pamiętam w tej chwili, Sky coś tam się nazywało. Też mnie często pytacie, czy jest. O, jest Sky Showtime, to zainstalujemy. Do tego jeszcze zapisujemy jakąś przeglądarkę jeszcze, żeby zobaczyć, czy działa. Przeglądarka internetowa. Dobra. Mamy wszystko poinstalowane, wracamy do domku. Zobaczymy, jak działają teraz aplikacje po kolei. Netflix, powiedzmy YouTube, Max, Disney.
Zobaczymy, jak szybko się uruchamiają te aplikacje. Skorzystamy od Netflixa. Dość długo się uruchamia. Dobrze, widzimy, że się aplikacja uruchomiła. Dość długo się według mnie troszeczkę uruchamiała ta aplikacja. Nie wiem, dlaczego to tak. Zobacz, jak Lex nie jest w 4K HDR, to zobaczymy co innego. Tu mamy jakąś film w 4K HDR. Zobaczymy, czy się nam od razu przełączy. Wyskoczyło jest Dolby Digital Plus oraz HDR. Zobaczymy, przewiniemy od razu, czy będzie jakieś długo wczytywało, czy nie. Widzimy, że dość szybko się to uruchamia. Dobra, idziemy do kolejnej aplikacji. Kolejna aplikacja to będzie YouTube. Tu zobaczymy od razu, czy działa też kodek AV1. Jak widzimy, że się od razu pojawiło, że jest 4K HDR. Będzie tylko wersja dla nerdów. Jak tu widzicie, jest kodek AV1. Dość płynnie to wszystko działa. Tylko jedna rzecz mnie tu zmartwiła. Zaraz zobaczymy jeszcze. Czemu nam się włączyło 1080, a nie 4K? Ostatnio mnie ktoś pytał właśnie, tam widziałem tą funkcję, czy możemy uruchomić szybkość. W niektórych Xboxach to nie działa. Jak widzimy, tu wszystko działa. Dobra, kolejna aplikacja Prime Video. Nie wiem, czemu te aplikacje się uruchamiają troszeczkę dłużej niż mi się wydaje na innych TV Boxach, tych co ostatnio testowałem. Ale to jest po prostu może moje złudzenie. Szukamy też jakiegoś 4K HDR. Tu znalazłem film w końcu HDR, to zobaczymy, czy nam się przełączy. Jak widzieliście, w końcu się nam uruchomiło, troszeczkę to kręciło. Przewiniemy kawałek do przodu. Dobra, widzimy, wszystko działa. Jeszcze zobaczymy Maxa i jeśli chodzi o tę aplikację VOD skończymy. Jeszcze miałem pokazać Play New, bo ktoś mnie prosił w komentarzu, to zaraz tą aplikację zainstaluję. Tylko niech nam się Max uruchomi. Weźmiemy pierwszy z brzegu, jest Ultra HD. Pojawiło się HDR, w miarę szybko się wczytało.
Pomiń czołówkę. Przewiniemy kawałek. Dobra, wszystkie aplikacje działają. Jeszcze tę aplikację Play New zainstaluję. Pójdę po pad od PlayStation w międzyczasie. Zobaczymy, jak działa gra. Piszemy. Ciekawe, czy będziecie słyszeli klikanie tego pilota. Play New. Brakuje mi tej klawiatury. Mogłem podłączyć też klawiaturę, zobaczyć, wtedy byłoby łatwiej. Zaraz okaże, że tu mi nie znajduje, a gdzieś zaraz będzie w kategoriach. O, jest. Nie wiem, czemu tak dziwnie działa to wyszukiwanie. Dobrze, aplikacja mi się już ściągnęła. Zaraz ją uruchomimy. Wejdziemy w kanały dziecięce. Tu mi brakuje pilota numerycznego, żebym mógł sobie wpisywać co chcę. Przyciszę bardziej. Jak widzicie, troszeczkę to długo zmienia, ale nie przez winę aplikacji. Ja ogólnie z tą aplikacją Play New nie przepadam. Wejdziemy w jakiś kanał 4K, tylko muszę cofnąć się do menu, na kanały sportowe przejść. Tutaj sport. Coś mi się ta aplikacja wiesza. Nie mogę wejść w kanały sportowe. Ogólne mogę? Też nie mogę. Nie wiem, coś mi ta aplikacja się wiesza. Widzicie? O, teraz to dopiero załapało. Nie wiem, czy to jest wina tego dekodera, czy jest wina po prostu samej aplikacji. Jeszcze raz wejdę. Telewizja. Kanały sportowe. I tu gdzieś było element 4K, jak pamiętam. O, jest. Troszkę potrzebuję czasu na uruchomienie się, jakoś działa. Dobra, tam ściągnęliśmy jeszcze przeglądarkę internetową i Kodi. To zobaczymy przeglądarkę internetową, jak działa. Przeglądarka mi się uruchomiła. Wpiszę jakąś stronę, powiedzmy na przykład RMF. Zobaczymy, co tam ciekawego w świecie muzyki. Ona ma chyba mało reklam, ta strona. Taką będę chciał znaleźć.
Widzicie na samym środku reklama. Trzeba jakieś pliki cookies pewnie zatwierdzić. Tragicznie się na tej przeglądarce ogląda. To nie jest wina tylko. O dobra, już wyłapałem mniej więcej. Tu jakieś informacje. Jakaś wesoła nowina. Jak macie taki TV Box, to radzę Wam kupić taką małą klawiaturę przez Bluetootha. Kiedyś już pokazywałem. Jakby co, dodam opis do dzisiejszego filmiku. Dobra, zobaczmy też, jak działa aplikacja Kodi. Podłączę tylko pendrive'a pod niego. Dobra, teraz zobaczymy, jak działa aplikacja Kodi. Wchodzimy na dysk, który podłączyłem. Mam tutaj plik testowy, jeśli chodzi o różne kodeki. Zaczniemy od kodeka AV1. Widzimy, że działa. Teraz mamy kodek H264. Działa. Kodek H265. Działa. VP9 też działa. Oraz najstarszy kodek MPEG-2 też działa. Tu, jak widzicie, mam też plik wgrany, który ma ponad 8 giga, czyli też spokojnie możemy tutaj używać pendrive'ów nie tylko FAT32, tylko też w innych formatach skopiowane. Dobra, jeszcze miałem sparować pada od PlayStation. Ustawienia. Pilot. Sparuj urządzenie. Wykryło nam kontrolę. Parujemy. Jak sparować pada od PlayStation? Macie filmik na moim kanale. Też dam link do dzisiejszego filmiku. Są sparowane. Tam jakieś samoloty ściągnąłem. Zobaczymy, czy nie będą zamulały przypadkiem, czy będzie wszystko ładnie grało. Dobra, widzimy, że tutaj gra ładnie, nie ma żadnego lagowania. Dobra, wygrałem. Widzimy, że jeśli chodzi o granie, to nie ma większego problemu. Wrócimy jeszcze na chwilkę do dekodera. Tu mamy przycisk Xiaomi TV. Zobaczymy, jak to działa. Jakieś tutaj są różne kanały. Minecraft. Karaoke. Tu widzę, ta sama reklama tu leci. Muzyczne. Jakaś panda. Merp akurat nie ma. Dobra. O, Cherry Chaplin. Dobra. Różne kanały działają. Przejdziemy jeszcze na chwilkę do aplikacji Prime Video. Pamiętam, że ona się jakoś mi najwolniej uruchamiała. Zobaczę, czy to po prostu było chwilowe. Uruchomimy jeszcze raz ten film, co był w HDR od początku.
Obraz jest ładny, tylko jakoś wydaje mi się, że troszeczkę długo się uruchamia. Przejdziemy do podsumowania działania Xiaomi TV Box S trzeciej generacji. W moich warunkach domowych może u mnie coś takie z internetem, ponieważ te aplikacje troszeczkę się wolno uruchamiały. Największą zaletą tego TV Boxa jest cena. On w tej chwili kosztuje na polskim rynku między 250 a 300 zł, ale poza tym w tym roku, szczerze mówiąc, bym go nie polecał. Gdyby to był 2024 rok, na pewno bym go polecił. W tym roku według mnie sporo wyszło lepszych TV Boxów, jeśli chodzi o rynek. Oczywiście troszeczkę droższych. Nie powiem, że kupimy w tej chwili TV Boxa za mniej niż 300 zł, który ma dość dobre parametry, ale powiedzmy rzeczy, które mnie w tym TV Boxie denerwowały podczas jego testowania, najgłówniej to chodzi o pilot. Ten pilot jest strasznie głośny. Nie wiem czemu wyjątkowo mi nie leży ten pilot. Po drugie, tu jest taki kwadratowy, czy tam prostokątny i mi uwierało w ręku. Mam tu dwa inne piloty od innych TV Boxów. Tu widzicie, jest zakrąglony. Jest, jak nie wiem, czy słyszycie, czy nie słyszycie, ten jest cichutki w porównaniu do tego pilota. Nawet ten pilot też jest strasznie cichy i ma jeszcze klawiaturę numeryczną, czego mi troszeczkę brakowało, bo się sobie do tego pilota przyzwyczaiłem, że jak niektóre aplikacje do oglądania telewizji po prostu zmieniam sobie kanały, a tu musiałem po prostu się męczyć. To jest moje zdanie, nie musicie go popierać. Druga rzecz, która mnie w tym pilocie akurat też denerwowała, bo nie byłem przyzwyczajony. Przy zmianie chciałem się cofnąć. Standardowo w większości pilotów mamy tutaj przycisk do cofania. Ja tu automatycznie klikałem. Uruchomiła mi się aplikacja od Xiaomi TV. To też mi niestety nie leżało. Jak działają aplikacje? Sami widzieliście, wszystkie aplikacje działają, ale taka powiedzmy moje spostrzeżenie po takim powiedzmy krótkim teście, bo ja dosłownie ten Xiaomi testuję kilka dni. Nie był to dłuższy test, może coś się zmieni, w co wątpię, bo mnie najbardziej ten pilot denerwuje. Jak sobie uruchamiałem taką aplikację po kolei Netflix i tym podobne, żeby powiedzmy szukam jakiegoś filmu do oglądania, potrafił się zamulić. Po prostu nagle przestawał reagować na pilota, po prostu jakby miał chwilkę pomyślności. Brakuje tego RAMu według mnie. Niektórzy widziałem, pisali w komentarzach pod innymi filmikami, że 2 GB RAMu spokojnie wystarczy. Akurat w tej chwili mi się wydaje, że po prostu jak chcemy więcej aplikacji uruchomić, tego RAMu brakuje. Bardzo fajny procesor, wydajny, ale gdyby jeszcze był do tego pamięć RAM, byłoby według mnie idealnie. A oczywiście mówię, to jest moje zdanie. Może po prostu trafiłem jakiś felerny egzemplarz, że po prostu się zamula. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.